Cześć! Dzisiaj niesamowite. Ale poczekajcie. Kim ja jestem? Tak, Ola z szydełkarni.pl. Dzisiaj coś niesamowitego. O Boże! Jestem w ogóle zachwycona, bo od dawna myślałam o tej włóczce i mam ją. I dlatego szybko nagrałam dla Was cudowny tutorial, więc zobaczmy, co dzisiaj jest nam potrzebne. Okej, a więc dzisiaj potrzebujemy szydełko. Uwaga, bo u mnie to szydełko to aż 16 mm. To jest najgrubsze szydełko, jakie mam, ale ogólnie istnieją jeszcze grubsze. I do tego, uwaga, włóczka, bo ta włóczka, którą dzisiaj będziemy używać, to wyjątkowa włóczka. Ta włóczka to tak zwana, ostrości, to tak zwana włóczka tunelowa, czyli ona nie jest, zobaczcie, stworzona z nitek, to nie jest taka typowa przędza, tylko to jest taki materiał tunel i on w środku, zobaczcie, on w środku jest wypełniony trochę tak jak maskotki, ale to nie jest kulka silikonowa, tylko to jest jakiś poliamid, poliakryl, a zewnętrzna część to jest też połączenie bawełny z poliakrylem. Ja mam akurat Katia Extreme, ale uwierzcie mi, że jak wpiszecie w internecie włóczka tunelowa, to wyskoczy Wam wiele różnych, różnistych firm, które taką włóczkę produkują. Moja ma 200 gram i w tych 200 gramach jest zaledwie 24 metry i teoretycznie jedna taka powinna spokojnie starczyć. Ja ostatecznie na wykończeniu tej torebki, którą dzisiaj tu będziemy robić, zużyłam 220 gram, ale tutaj jest 200, więc wystarczy zrobić jedno oczko mniej w rzędzie albo jeden rząd mniej i od razu zmieścimy się spokojnie w 200 metrach, przepraszam, w 200 gramach, no bo tutaj są tylko 24 metry. Co jeszcze jest ważne dzisiaj? Dzisiaj są także ważne znaczniki. Ja mam tutaj 3 różne, ale już wiem, że żółtego nie użyję, bo zniknie mi. Ten jest troszkę za mały. Fiolet nada się idealnie. Po to, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest koniec danego rzędu. Dobra, nie przedłużam, bo już tutaj parę minut minęło. Zacznijmy robić tę naszą wiosenną, u mnie akurat żółtą torebkę. Okej, zobaczcie, ta włóczka naprawdę jest gruba, mięciutka w dotyku, bardzo ciekawie się ją ogólnie przerabia. Więc zaczynamy. Zaczynamy od łańcuszka i ten łańcuszek musi mieć 10 oczek plus 1, czyli 11. Dlaczego mówię plus 1? Bo to jedno na pewno ominiemy. Zobaczcie, robię pierwsze oczko i teraz 2 sposoby. Albo palcami, czyli za każdym razem przekładamy i ciągniemy, przekładamy i ciągniemy, ale tutaj te oczka nie będą takie równe, jakbyśmy chcieli, więc ja jestem oczywiście zwolennikiem szydełka, więc biorę, śmiesznie to wygląda, jakbym miała za małe rączki i przekładam, hop, ona się nie rozdwaja, no bo jest cała, nie? Hop, 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 patrzymy, ile mam. Uwaga, tu sobie ściągnę, żeby było widać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i jeszcze jedno, czyli 11. Hop, mamy 11 oczek i teraz przerabiamy je dookoła oczkami ścisłymi. Zaczynamy oczywiście od drugiego i wbijamy się pod tą górną nitkę. Hop, narzut, przeciągam i przeciągam też pod tym. Tutaj mogę sobie bez problemu pomóc palcami. I co najważniejsze, na to pierwsze oczko zakładam sobie znacznik, żebym wiedziała, że to na pewno jest to pierwsze oczko, dobra? Hop, założone. I teraz lecę do końca rzędu, czyli na razie do tego miejsca. Czyli znowu wbijam się, patrzę, gdzie jest tu jest kolejne, hop i przeciągam, jak nie jest mi wygodnie, palcami mogę przeciągnąć i tak po kolei. Ok, cały rząd przerobiony i mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i to jest nasze 10. oczko. I teraz uwaga, odwracamy do góry nogami
i lecimy dalej po tych oczkach. Tu znowu powinno wyjść nam 10 oczek. Patrzę sobie, gdzie jest pierwsze. Pierwsze jest tu, jak nawet nie jesteśmy pewni, to jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i to jest 10, ostatnie oczko, bo to już powstało nam tutaj na końcu. Więc lecimy z tym. Ok, sprawdzamy. Od początku do końca powinno być 20 oczek. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. I teraz układamy sobie. To oczko jest nieistotne i zaczynamy od tego. Czyli tu, gdzie jest znacznik, będzie nasze kolejne oczko. Zdejmuję znacznik i uwaga, bo kolejne rzędy dalej robimy oczkami ścisłymi, więc tutaj nie ma żadnej filozofii. Zobaczcie, wbijam się i znowu narzucam, przeciągam i teraz na to oczko zakładam znacznik i przerabiam dookoła tyle rzędów, no ile chciałabym, żeby ta torebka miała, prawda? Ja myślę, że z 7. Myślę, że z 7 rzędów. Tam się też spotkamy. Ta torebka będzie gdzieś taka. I wtedy zrobimy rączkę i tak naprawdę skończymy. Więc robimy i spotykamy się. Jeszcze 6 rzędów zróbmy. Ten jest pierwszy. No to jeszcze 6. Ok, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Wszędzie są oczka ścisłe, tak samo każdy rząd. Mam nadzieję, że tam było wcześniej to dobrze widać. Wszystkie oczka mamy na tylnych nitkach tylko zrobione, nic więcej, oczka ścisłe. Oczka ścisłe, które nie są aż takie ścisłe. Tu to, co zostaje, to są przednie oczka. Zobaczcie, hop, tu nawet widać, że wszystkie oczka są z tyłu, a przednia część oczka, czyli ta, zostaje właśnie i dzięki temu powstaje taki ładny wzór. Nawet tak w miarę. Ok, no ale trzeba jeszcze zrobić rączkę. Rączka będzie super prosta. Zobaczcie, oczywiście kończy nam się nierówno, czyli nie kończy nam się tutaj na brzegu. Ja już tutaj mam znacznik założony, czyli mam zrobione pierwsze oczko ścisłe tego kolejnego rzędu. I teraz myślę, że dotąd, bo jak sobie złożę, to tu jest akurat, więc jeszcze 2 robię. Hop. Przeciągam. I hop. I przeciągam. No ok, powiedzmy. I teraz nie mogę zostawić na tym, bo jak zostawię na tym, to tu się wszystko brzydko nam ułoży i będzie nam się ciągnął cały tutaj, zobaczcie, ta część rzędu będzie nam się ciągnęła do góry, a nie o to nam chodzi. I teraz tak. Bierzemy sobie i zobaczcie, pod tym oczkiem tutaj, tu jest taka przestrzeń, no zresztą w każdym miejscu tu jest taka przestrzeń, więc pod tym oczkiem się wbijamy dokładnie, hop, teraz zaciągam sobie tą włóczkę do środka, hop i przeciągam, tak uderzyłam w statyw, przeciągam sobie w taki sposób i zobaczcie, to oczko już nie ciągnie nam tej części w górę, tylko tutaj, stąd. I teraz robimy jakby tak długie, jak chcemy. Ja sobie pomyślałam, że to ma być takie króciutkie, żeby tylko tak zarzucić pod pachę, więc 17 oczek. Tu mam jedno, więc to jest pierwsze, a niech będzie 18, żeby było równo. Ok, i teraz musimy odciąć kawałek naszej włóczki. Ok, i teraz ile odciąć? Zobaczcie, że musimy połączyć to
z tą częścią tutaj. I tak naprawdę to nie jest jakaś nie wiadomo jakie łączenie. Dobrze jest sobie tam porządnie to zrobić, więc ja myślę, że że tyle wystarczy. Lepiej mieć ciut za dużo niż za mało, pamiętamy. O! Ok, przecięte. Zobaczcie, jak tu jest żółto w środku, nawet wypełnienie jest żółte. Walczat. Ok. I teraz tak. Układamy sobie to równo, czyli tak jak tutaj się zaczynało, tak sobie układamy, żeby ta rączka też nam się ładnie ułożyła. Wiadomo, że jak będziemy ją używać, to ona też będzie trochę inaczej wyglądała. I teraz tak, sprawdzamy sobie, składamy ją najlepiej na pół i dobrze by było połączyć ją w taki sam sposób, a raczej podobny, bo nie zrobimy tego dokładnie tak samo, jak było z drugiej strony, czyli znowu przestrzeń i możemy to zrobić. Nie ta ręka. Wbiłam się w tą przestrzeń i wyciągam. Zobaczcie. Wyciągam. Hop. Tylko, że wyciągam ją w całości. Tak? Wyciągam ją w całości. Ona się teoretycznie już trzyma, ale musimy oczywiście wziąć i wplątać teraz tą włóczkę, która nam tutaj została. O, zobaczcie, ona już tutaj wchodzi nam w środek. I teraz tak, odginamy na lewą stronę i pod tymi oczkami, które tutaj widać, no to nie jest takie łatwe, szydełko nie jest, ale to jest na szczęście dość elastyczna włóczka. Przeciągamy sobie, o, widzicie? No, przeciągnęło się, a jednak się nie przeciągnęło. Biorę i przeciągam po troszku. Hop, na raty, jak ja to mówię. Hop. O! Nawet chyba troszkę za dużo zostawiam. I przeciągam zawsze najlepiej aż do dna. Lepiej przeciągnąć za daleko i później troszkę jakby gdzieś tam związać i obciąć, niż zostawić za krótkie, żeby to się nam spruło. A przecież nie o to nam chodzi, nie? Chcemy, żeby jak najdłużej nam się później żebyśmy później jak najdłużej użytkowały tą torebkę. O, jeszcze jedno. Mówię, to nie jest takie łatwe, nienaturalne robienie takim dużym szydełkiem, ale o, jeszcze myślę, że spokojnie tu. I tutaj też było, ale ja już to też schowałam, przyznaję, zobaczcie. Tutaj jest, tu gdzieś był początek, więc ten początek też, zobaczcie, można sobie, zanim to się zrobi, to można jeszcze przywiązać, a można to nawet teraz jeszcze zrobić. Przywiązujemy, czyli można to zupełnie bez igły i nitki zrobić, naprawdę. Ja nie jestem zwolennikiem, nie lubię szyć, przyznaję. I to możemy też kawałek dalej wplątać. No i co? I tak naprawdę, zobaczcie, ten już znacznik można zdjąć. I tak naprawdę nasza torebka jak ulał, nie? Jest już fajna, użytkowa. I teraz jeszcze jedna rzecz. Ona jest otwarta. Można ją zamknąć na różne sposoby. Ja póki co nie wiem, czy będę ją zamykała, bo i tak będę ją nosiła raczej pod pachą. I w jaki sposób można ją zamknąć? Można wkleić albo wszyć zamek i wtedy sobie tutaj ładnie hop. Można zrobić narzepkę i tak samo trzeba ją wszyć albo wkleić. Można też zrobić tutaj taki klipsik sobie, albo taki nap, albo taki, jak są w torebkach czasem na magnes, więc jakby tutaj to już jest dowolność. Oczywiście, gdybyście mieli więcej, czyli jeżeli macie więcej niż jeden motek, to można tutaj jeszcze dorobić w taki sam sposób, jak było robione to, w taki sam sposób kawałek paska tutaj na przykład, żeby on tak trzymał. Więc w taki sposób, tak jak tutaj, można sobie zrobić taki pasek też, żeby on trzymał, ale czy on będzie tak ładnie już wyglądał? Myślę, że nie. Ona właśnie fajnie wygląda, taka surowa. Można też nawet podszewkę do niej zrobić, ale to już są takie wymysły. Okej, mam nadzieję, że ta torebka była okej. Nie było tutaj zbyt dużo skomplikowanych rzeczy. Zobaczcie zresztą na długość tego tutorialu. On jest mega, mega krótki. Gdyby się okazało, że czegoś nie pokazałam, że coś było słabo wytłumaczone, to jak zawsze oczywiście komentarze do Waszej dyspozycji, bo to jest bardzo dla mnie ważne, żeby
tych tutorialach było dla Was wszystko zrozumiałe, bo to Wy z nich korzystacie, one są nagrywane dla Was, po to, żebyście z nich korzystali, wszystko z nich rozumieli. Więc mówię jeszcze raz, komentarze do Waszej dyspozycji, możecie też do mnie pisać na mediach społecznościowych, czyli Instagram, Facebook, nawet TikTok, tak, też tam jestem, więc jakby co, mam nadzieję, że wszystko było ok, a w razie problemów piszcie, jak zawsze. Więc co, dzięki, że dziergałaś ze mną, niezależnie czy robiłaś to palcami, czy szydełkiem i w ogóle ogólnie, niezależnie od wszystkiego. Dajcie znać, jaki kolor znaleźliście tej mega włóczki bardzo ciekawej. Przypominam, włóczka tunelowa. Tak ona się nazywa. Nic jej nie będzie, nic jej się nie stanie. Ona jest fajna, bo można ją też prać, więc mega. Same plusy. No dobra, bo się rozgadałam. Dzięki jeszcze raz i do następnego. A, jeszcze kciuk w górę, będę wdzięczna, subskrypcja kanału oraz oczywiście dzwoneczek, żeby zobaczyć inne pojawiające się tutaj filmiki, tutoriale, poradniki i tak dalej. Ten akurat był super krótki, ale zobaczcie, bo są bardziej skomplikowane, troszkę dłuższe. No dobra, znowu się rozgaduję. Dobra, jeszcze raz dzięki i do następnego. Pa!